Cześć, Filip, Andrzej. a to jest kanał GRC. Tutaj dzielimy się swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie bezpieczeństwa, systemów ERP i tego, co lubimy najbardziej, czyli systemów GRC. Tak, tutaj opowiemy Wam o roli systemów w gierce, o tym, jak ciekawa jest to tematyka i jak prosto można o niej opowiadać z użyciem eksponatów pożyczonych od naszych dzieci. W rolach głównych występują Nasza plansza, skrzyżowanie, czyli rynek lub otoczenie biznesowe, na którym działają firmy. auta, reprezentują firmy albo organizacje. Silnik napędza auto, czyli system ERP służący do zarządzania firmą. System GRC, kokpit i mechanizmy bezpieczeństwa w samochodzie. Warsztat. Nasza firma świadcząca usługi mechaniczne oraz tuningowe wymienionych elementów. Andrzej i Filip, mechanicy, a właściwie inżynierowie zajmujący się tuningiem, czyli optymalizacją działania firmy. Policjant, czyli audytor lub inny organ regulujący, który kontroluje firmę. Za pomocą tych rekwizytów będziemy chcieli wyjaśnić, dlaczego systemy GRC są nierozłącznym elementem dzisiejszych systemów ERP. Opowiemy, jaka jest rola systemów GRC w zapewnieniu właściwego bezpieczeństwa przetwarzanych danych w systemach ERP. Podzielimy się naszą historią, opowiemy, jak powstał nasz warsztat, firma GRC, oraz jakie treści będziemy poruszać na tym kanale. Tak naprawdę będzie to opowieść o dwóch mechanikach, a bardziej inżynierach specjalizujących się w tuningu systemów ERP i GRC, którzy po kilku latach pracy w korpo, gdzie realizowali projekty audytorskie i doradcze, głównie w PowerPoint, stwierdzili, że czas wypłynąć z bezpiecznej przystani i zbudować własny wspaniały warsztat, w którym będziemy tuningować najlepsze samochody na rynku i to nie tylko rysować projekty albo zgłaszać uwagi, ale realnie usprawniać systemy ERP działające w firmach. Pamiętam, jak w 2005 roku trafiłem do działu usług audytorsko-doradczych, do zespołu, który pomaga audytorom finansowym realizować badanie sprawozdań finansowych. Rzetelne ich zbadanie gwarantuje inwestorom finansowym, że publikowane dane finansowe są poprawne, dokładne i kompletne. Nie jest to jednak możliwe bez starannego i dokładnego prześledzenia sposobu, w jaki system ERP te dane generuje, w jaki sposób zdefiniowane są uprawnienia użytkowników i jak zabezpieczone są ryzyka w procesach biznesowych. Bezpieczeństwo i GRC to była nasza wspólna pasja. Ja dołączyłem do tego zespołu po wcześniejszej pracy w innej korporacji audytorsko-doradczej i tak poznałem Filipa. Wspólne godziny nad projektami z zakresu bezpieczeństwa systemów ERP, głównie SAP, sprawiły, że szybko nawiązaliśmy wspólny język. Razem zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów dla największych polskich i międzynarodowych firm. Niestety praca w firmie audytorsko-doradczej ma istotne ograniczenia. Chociażby w zakresie możliwości wsparcia klienta podczas implementacji rekomendowanych rozwiązań. Dlatego w 2010 roku podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy z firmą audytorską, podwinięciu rękawów, ja już nawet mam podwinięte, i zabraniu się do budowania własnego warsztatu, który nie będzie posiadał takich ograniczeń. Filip, co z Twojej perspektywy jest szczególnie istotne w historii budowy naszego warsztatu? A jak niektórzy mówią, dużej firmy biznesowej, która dzisiaj jest partnerem największych dostawców systemów GRC na rynku, no a i sama może poszczycić się sportowym modelem auta. Tak, o naszym modelu auta myślę, że będzie jeszcze okazja opowiedzieć. Myślę, że przede wszystkim ważne jest to, aby ten warsztat świadczył usługi kompleksowe. Warstwa prezentacji, rekomendacji i zaleceń to za mało.
dla naszych klientów. Oni oczekują, aby te zalecenia zaimplementować, a robić to zaczynając od koncepcji technicznej, przez prototyp, który pokazuje, jak ten system będzie funkcjonował, a następnie poprzez działające rozwiązanie, tak, aby nasi klienci mogli z sukcesem realizować cele, które sobie zaplanowali. Naszą pracę można porównać do mechanika, który przygotowuje auto do podróży, sprawdza silnik samochodu, czy ten silnik, ten system ERP ma odpowiednio skonfigurowane uprawnienia, ma właściwie zdefiniowane parametry bezpieczeństwa. Jesteśmy również łącznikiem pomiędzy audytorem, jego rekomendacjami, a końcowymi potrzebami naszego klienta. A klient nie musi być ekspertem z audytu, to pozostawia nam, prawda? Andrzej? Dokładnie tak. Nasz klient ma przed sobą długą jazdę, a czasami wręcz wyścig i na tym się skupia. I bardzo często nie rozumie, dlaczego ktoś z audytu każe mu coś dołożyć do systemu. Wymienia jakieś 3-literowe skróty egzotycznie brzmiące, takie jak SOD, ESG, ERM, a później oczekuje ich wdrożenia. W tym momencie klient może przyjść do naszego warsztatu, dowiedzieć się, co te akronimy oznaczają, a także jak skutecznie wdrożyć je w firmie, czy też w swoim samochodzie. Może też być ekspertem i przyjść po specyficzną usługę, na przykład projektowanie zabezpieczeń, czy kontroli automatycznych w swoim systemie ERP. No właśnie, od nas na tym kanale również dowiesz się, jak te mechanizmy można użyć, jak je rozsądnie zaimplementować, jak podnieść w efekcie bezpieczeństwo pracy naszego silnika, czyli systemu ERP w organizacji. Zajmujemy się systemami ERP różnych dostawców, to pozwala nam dopasować ofertę praktycznie do każdego klienta. W tej serii filmów będziemy chcieli wprowadzić Was w tematykę bezpieczeństwa i GRC. Przedstawimy tematy dla różnych grup odbiorców. Jeśli zaczynacie dopiero przygodę z GRC, SOD, ESG, z ryzykami, ze zgodnością czy z kontrolami automatycznymi, to pomożemy Wam lepiej poznać tematykę poprzez dedykowaną serię filmów na poziomie podstawowym. Jeśli zatem macie doświadczenie i chcecie pogłębić poszczególne tematy, macie konkretne pytania, czy interesują Was bardzo specyficzne zagadnienia, również dla takich osób przygotujemy filmy na poziomie zaawansowanym. Naszą wisienką na torcie będą filmy na poziomie ekspert, prezentujące wybrane zagadnienia już na poziomie implementacji w poszczególnych systemach czy narzędziach. Omówimy systemy wiodących firm takich jak SAP, RSA czy naszego sportowego auta Smart GRC. Tak, zachęcamy zatem do subskrypcji naszego kanału, dodawania komentarzy, które pozwolą Wam współtworzyć content i materiał, który tutaj opracowujemy. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!